Nowe MG HS z 2024 roku, zasilane doładowaną jednostką z bezpośrednim wtryskiem paliwa o symbolu 15 FDE i pojemności 1500 cm3, rozwijającą moc 162 koni mechanicznych przy 5500 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy na poziomie 250 Nm jest dostępny w szerokim zakresie obrotów, jak to w doładowanym silniku z bezpośrednim wtryskiem, czyli od 1500 do 4400 obrotach na minutę. W połączeniu z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów DTC napęd można uznać za co najmniej wystarczający. Importerzy marek z ugruntowaną przez lata pozycją na rynku z trwogą obserwują pikujące słupki sprzedaży chińskich marek. Sami sobie winni. Nauczyli jak się za to zabrać, ograniczając koszty produkcji i przenosząc ją do Chin. To teraz mają. Żarty się skończyły. MG, wchodzące w skład koncernu BAIC, swoje biura konstrukcyjne pozostawiło na Wyspach. Skąd pochodzi ta znamienita marka? Mamy spory przegląd chińskich marek w naszym parku i trzeba powiedzieć, że te konotacje z Europą są w MG najbardziej widoczne. Komfort, użyte materiały, nietuzinkowy design, osiągi, czy w końcu niewiarygodnie wręcz niskie jak za taki standard ceny, muszą kusić. Jeśli można się do czegoś przyczepić, to jak w większości chińskich aut zrezygnowano całkowicie z analogowych pokręteł, zrzucając wszystko na ekran dotykowy i przyciski na kierownicy. Dobrze, że chociaż awarię pozostawili na klawiszu. Obsługa mnogości funkcji wymaga jednak trochę uwagi podczas prowadzenia pojazdu. 1,5 tony SUV w automacie, napędzane doładowanym, ale jednak niewielkim silnikiem, nie chce palić deklarowanych średnio 7,7 litra na 100 km. Nasze MG wciąga przy spokojnej jeździe ponad 9 litrów LPG i do litra benzyny na 100 km. Sterownik zarządzający tym silnikiem wykorzystuje zaawansowane strategie monitorujące działanie komponentów pod kątem emisji spalin i jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek próby ingerencji w swoją zaprogramowaną i zamkniętą strukturę. Wymaga zatem bardzo zaawansowanej elektroniki, zdolnej z nim bezkonfliktowo współpracować. Mamy przygotowane rozwiązania dla takiego silnika i proponujemy montaż instalacji gazowej Landirenzo, w której w skład wchodzą nowy sterownik Landirenzo Omega z DI60 NG2 6.0 typu B, reduktor LI10 Turbo Maggiorato, wtryskiwacze Landirenzo Gears, emulator pompy paliwa. Nowy sterownik Omega z DI60 NG2 6.0B sprawnie panuje nad spalaniem w całym zakresie obciążeń i zapobiega nadczytywaniu adaptacji wtryskiwaczy benzynowych. W odróżnieniu od większości konkurencyjnych rozwiązań jesteśmy w stanie dowolnie wyemulować wtryskiwacze benzyny, bez konieczności zbijania ciśnienia paliwa. Taka konfiguracja pozwala także do niezbędnego minimum ograniczyć spalanie benzyny podczas jazdy na gazie. W tym przypadku jesteśmy znacznie poniżej 15%. Jest zamontowany na podszybiu po stronie kierowcy. Reduktor LI10 Turbo Maggiorato z zapasem zapewnia stabilne ciśnienie gazu w całym zakresie obciążeń silnika. Znalazł miejsce na podłużnicy po stronie kierowcy. Wtryskiwacze Gears, widoczne w całości po zdjęciu osłony silnika, zamontowano blisko kolektora ssącego, aby rurki podające gaz mogły być jak najkrótsze. Kolektor ma sporą część wspólną, więc odseparowanie podania gazu na poszczególne cylindry realizowane jest za pomocą rurek igielitowych wewnątrz kolektora. Wszystkie komponenty zamontowano z wykorzystaniem dedykowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie wsporników, które mocowane są pod oryginalne gwinty i nie wymagają wykonania dodatkowych otworów w nadwoziu. Przewody gumowe zabezpieczone osłonami z siatki polipropylenowej. Przełącznik gaz-benzyna znalazł miejsce w dolnej części słupka, obok lewej nogi kierowcy, skąd jest doskonale widoczny dla kierowcy i słyszalny. Zawór tankowania LPG zawitał pod klapkę wlewu paliwa. Aby zatankować LPG, trzeba wkręcić redukcję. Zbiornik LPG typu 630 na 250 o pojemności 59 litrów zastąpił koło zapasowe, a pianki okolające zostały tak dostosowane, aby wypoziomować podłogę bagażnika i zapewnić dodatkowe przegrody. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.